Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, tak na wstępie szczęśliwego nowego roku i dziękuję Wam, że męczycie się dalej ze mną z tymi moimi eksperymentami. I słuchajcie, pierwsze z podsumowań, bo ja mam tyle tego, jak ja to mówię, złomu, że będzie kilka podsumowań energetycznych, różnych, różnorakich, bo pasuje te tematy najbardziej, że tak powiem, podzielić. Ale dzisiaj takie podsumowanie, bo jak zacząłem sobie patrzeć, co się w tym roku działo, to był najbardziej intensywny rok chyba ze wszystkich moich, to co pokazuję ogólnie na YouTubie, współpracy i tego co wjechało, co się zmieniło. Zacząłem sobie to spisywać, to mi kartki brakło. Tutaj jest gdzieś dopiero październik, listopad, grudzień jest z drugiej strony. Także postaram się to w miarę wszystko pokrótce omówić i poglądałem sobie film z podsumowania grudnia z tamtego roku, co tu było i tutaj praktycznie nic nie ma z tego, co było, a jest praktycznie wszystko zmienione w bunkrze. Także powiem Wam bardzo, mi się wydaje, że będzie bardzo ciekawy odcinek, dla mnie będzie to też fajna pamiątka. Także co, lecimy z tematem, co było, co się w tym roku działo i jakie plany są na przyszły rok. Dobra, czyli tak, na starcie bunkier. Tak patrzyłem, także w grudniu tutaj stała bateria z strojaczka. Mówię, to było z Mitsubishi IME, wysokonapięciowy magazyn energii. Tam były 6 baterii było. Tych raz, dwa, właśnie 6 baterii było, połączonych jeszcze równolegle. Wisiał Daxtrom, falownik, to był układ 24V. MPPT było 30 amperowe, zaraz Wam powiem dlaczego jest 60 amperowe. I tutaj stał taki duży magazyn z Tesli, też wysokonapięciowy od FS-a. I ten magazyn był podpięty, słuchajcie, tutaj do falownika, tutaj był 8,8 kW falownik, też Sofara. Na dole była taka rozdzielnica zrobiona przeze mnie. Tutaj były te wszystkie kable wysokonapięciowe, cała ta reszta. Także zmiany. Tutaj stał Buderus w tym miejscu. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, która stoi teraz tutaj. I obok niego stał 300-litrowy zbiornik sprzęgło. Nie mam tej niestety kartki, także uciekł. Także mniej więcej jak to wyglądało, co z tego co pamiętam. A teraz słuchajcie, główne punkty, które się zmieniły. Później będę miesiącami rozwalał to. Czyli mamy tak, rozbudowę niskonapięciowego magazynu energii z 15 do 30 kWh, wymiana właśnie falownika 8.8 i EWS-a, tego magazynu, który był na testach, na Sofara 10 kWh magazyn energii i 15 kWh. Bufor 900 litrów wjechał z całym osprzętem, także będzie. Wymiana Mitsubishi Imewa na Renault Kangoo, oczywiście elektryczne. Wjazd falownika daje 6 kW i wjazd baterii daje 10 kWh. To są takie główne, że tak powiem, słuchajcie, punkty. A teraz lecimy po kolei, jak tu nie było. Styczeń, czyli Renault Kangoo. Renault Kangoo to jest taki sprzęcior. Renault Kangoo. Auto elektryczne o zasięgu 100 km, którym w tym roku już zrobiłem ponad 13 000 km. Jestem z niego bardzo zadowolony. I oby śmigał dalej. I do niego są plany, oczywiście, o których powiem, słuchajcie, później. Trzeba wracać, potem zimno. Na minusie i jeszcze dodatku wieje. W styczniu wjechał regulator MPPT 60 A, czyli wjechał ten regulator. Wjechał dlatego, że poprzedni był 30 A i on był do 100 V. I pod tego jednego i drugiego są podpięte te panele. Dwa panele, tutaj jest, tutaj są dwa panele, one są bifacjalne i prądowo miały podejść. Niestety po którymś strzale poszło ponad 100 V i nie dość, że spaliło regulator, to jeszcze mogłyby baterie uszkodzić. Na szczęście falownik zareagował i teraz leci. Także będzie podsumowanie fotowoltaiki balkonowej właśnie z tego regulatora, bo podpięte są pod niego dwa panele. Tutaj o 2400 800 Wp, czyli podsumowanie będzie fotowoltaiki balkonowej. Dobra, luty. Słuchajcie, luty, NX. Że z tego miejsca też, słuchajcie, zapraszam na NX-a. W tym roku też będzie.
w Kielcach Ennex, będzie strefa youtubera, no i będzie bardzo ciekawie, mam nadzieję. Także zapraszam na Ennexa. Później dalej mamy All Powers R2500, czyli ten powerbank. Bardzo fajnie sobie chłopak teraz radzi. On teraz mi robi za łapanie energii. O, jeszcze tam jakieś 80 W leci. Łapanie energii z panela. O, z tego. O, z tego panela, co tam stoi. Łapanie energii. Bo ten panel ogólnie przez lato obsługuje basen, czyli całe zasilanie basenów gridowe, całą resztę. A teraz miałem to rozmontowywać, puściłem i co się, słuchajcie, naładuje, to wciskam guziczek i przez ładowarkę ładuję ten, o tutaj, niskonapięciowy magazyn energii przy okazji. Co się ma energię marnować. I dalej, był All Power, marzec, kwiecień. Mamy tak, dwie baterie od Maxion, na testy wjechały 24 V 100 Ah. Tutaj mamy te dwie baterie, czyli to jest pierwszy etap rozbudowy, bo wcześniej tutaj stały tylko te baterie w układzie szeregowym, później się w układ równoległy zaczął, tylko jedna bateria była wcześniej, druga później, a liczę je jako dwie. Później się to wszystko rozbudowało w ten sposób pod 48 V. Dalej mamy, co tam mamy, słuchajcie, daje 6 kW, także o właśnie, wjechał nam Daxtrom, wyszedł 24 V, wjechał nam, daje 6 kW na no 48 V potocznie rzecz mówiąc, no tu mamy 51,2 do więcej, także bardzo fajnie ten falownik lata, już sobie słuchajcie, nazbierał troszeczkę tej energii, wypuszczał, może o zobaczcie, już total mamy 3500 kWh przepuściłem przez niego. Z samego PV udało się uzyskać, będzie tutaj całościowy czy nie, bo ja już z tego wszystkiego się już gubię. Total mamy, nie 6,8, nie, 2 jest tutaj, total mamy 2000 kWh, bo to jest podpięte pod instalację, 2,4 kW na południowy wschód i fajnie sobie to radzi, bardzo fajnie sobie to radzi. Dalej mamy kolejna rozbudowa, czyli daje już było kwiecień, 51,2 V 100 Ah, czyli o kolejne 5 kWh rozbudowa, czyli tutaj mamy pojedynczy magazyn energii Litime'a. Bardzo fajnie się sprawdza jako tak na początek spięcie coś takiego z dajakiem i lata wam to, słuchajcie, elegancko. Dalej, gdzie jestem? Dwa razy, o, Kody Energii. Testy też wjechały, bo oczywiście u mnie wszystkie testy tutaj są zapisane, także po roku, znaczy pierwsze testy, później po roku, po 2 latach, to będzie sobie cały czas, słuchajcie, leciało. Kody Energii, te dwie baterie, słuchajcie, te dwie baterie, jeździ na nich Wacek. U niego w wózku są, także śmiga, całą Polskę na niego pierdzieli, plus jeszcze chyba jedna wzmocniona tam była dołożona. I dalej zapierdziela, zasięg prawie 200 km ma na samych tych bateriach, to no, mówi, że dupa nie wytrzymuje, a baterie dają radę, także Wacek niech śmiga dalej, może coś jeszcze mu powiększymy, kombinuje cały czas, żeby zdobyć dla niego baterie z matami grzewczymi, to wtedy będzie już całoroczny temat bardzo fajnie załatwiony. Dobra, dalej mieliśmy Kody Energy, Fosibot F2400. Tutaj drugi powerbank, on ogarniał całe lato basen. Pod niego właśnie był podpięty tamten panel, co widzieliście, co teraz jest podpięte pod tego powerbanka. Pod niego był podpięty i wszystko, pompy obiegowe, cała reszta, wszystko, cały basen ogarniał, cały sezon i nie trzeba było w ogóle do niego prądu żadnego zewnętrznego ciągnąć, wszystko się udawało z tego. Fosibot bardzo fajnie temat ogarnia. Dalej, bo się zgubiłem. Panele elastyczne. O, pojawiły się też panele elastyczne 200 W peak. I te panele są oczywiście u Wacka na wózku zamontowane, tak żeby Wacek miał jeszcze większy zasięg. To było właśnie tak pokombinowane i ładowało mu jeszcze te Kody Energii. No i w ogóle zwiększało zasięg i bezpieczeństwo jego jazdy. Wszystko tam zostało na jego wózku, także jakiś wypad będzie chciał robić, już jest gotowy. Victron jest zapięty i siadać i jechać. Zaraz mi ręka odpadnie. Ciężki ten smartfon. Dobra, teraz co? Słuchajcie, basen. Basen, jest basen. Idziemy do basenu. Basen stoi. Się nie boi.
na zimę nie jest w ogóle składany. Super sprawa, jakby ktoś chciał basen. Powiem, no, świetna sprawa. Zobaczcie, trzeci dzień w grudniu, super pogoda, także na swoim nie da rady, ale bardzo dużo wspomaga temat. Basen zamarzł. Taka gruba bryła lodu, ale tylko od góry, od środka nie zamarzł. O, zobaczcie, tam wszystko woda, chlup, 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 górą tylko zamarzł. I tak sobie będzie stał aż do wiosny, aż odmarznie i zaczniemy znowu sezon basenowy. Mam nadzieję, że będzie udany. O. I dalej, słuchajcie, gdzie jesteśmy? Bo tutaj jest tego normalnie. Ja byłem w szoku takim małym, się zobaczyłem ile tego wszystkiego. Basen, mamy przetwornicę. Ogólnie się pojawiło kilka przetwornic. 12V ta testy przeszła. Prawie 180 A na niej cisnąłem z 12 V. Tam na zaciskach było 90 stopni, wytrzymała. Jeszcze się ładowarki w międzyczasie pojawiły. Parę testów ładowarek do elektryków też się w tym temacie pojawiło. Także już tu nie wpisywałem, ale no, przydają się, cały czas są w użytku. Gdzie ja jestem? Tutaj. 12V 100 Ah, Power Queen. Tutaj mamy początek mojego kolejnego, że tak powiem, projektu. Zwiększenie, ale właśnie jeszcze na innych bateriach, bo chodziło o temat, żeby mieć magazynie energii i 12, i 24, i 48. Mówię kolokwialnie, bo tutaj są większe napięcia, to jest Life po 4 i udało się. I zaczęliśmy od Power Queen 12V 100 Ah. Później mamy 12V Time as B, później wjechały. Tutaj mamy dwie sztuki. I słuchajcie, po tych wszystkich tematach wjechał jeden z największych konkretów, który dawno czekałem na taki projekt. Bufor Noela 900 lit i osprzęt do bufora. Także tutaj stoi byku. Jestem z niego bardzo zadowolony. On jest na razie wykorzystywany na jakieś 30% na to, na co jest przygotowany. Także tak wygląda cały układ z tym buforem. I do bufora te współpracy wpadły MagnaClean, czyli filtr magnetyczny, jeden separator, drugi separator magnetyczny Fernox. I tutaj mamy, zapomniałem jak się, refleksy chyba. To jest chyba refleks, tak czy nie? Fernox. Fernox? Flamaco. Oj, mi się mylą cały czas. To jest ten, to jest Flamaco. Także dwa jeszcze baniaczki od Flamaco. I powiem wam, robi bufor super robotę, a dopiero zacznie robić tak naprawdę robotę. No i w międzyczasie ostatnio zapisałem na kartce, zapomniałem. Eco OZPV. To jest temat też właśnie do bufora. On się pojawił później, ale to jest temat właśnie odzyskiwania całej tej energii. To będzie już net billing jak wejdzie. Będzie na maksa wykorzystywane właśnie i z prądu. I tak, dzisiaj na przykład, dzisiaj jest ładny słoneczny dzień w grudniu, kolektory ładują sobie ten zbiornik, ale też ładują mi zbiornik ten 900 litrowy. Ja później tą energię wykorzystam do ogrzewania domu i do wstępnego ogrzewania wężownic CWU. Bo już w zbiorniku, słuchajcie, mam już prawie 39 stopni, to jest górny, to jest połowa. Idą wężownice od dołu, także te temperatury się różnią, zanim to ciepło dojdzie do góry, a tu jest dół. Zbiornik się ładuje normalnie do 36, także już mi podniosło prawie o 3 stopnie, te 900 litrów. No i 500 litrowy zbiornik, też znaczy 300 litrowy zbiornik z pompy ciepła, mamy 52,1, no dzisiaj było 45, także energia słoneczna, kolektory wspomagają CWU i centralne ogrzewanie, nawet w grudniu. Także fajnie to działa, może z tego zrobię, dajcie znać, zrobię jeszcze materiał, bo szykują się w styczniu jeszcze takie fajne dni. Także no tylko i wyłącznie na plus. O, kamera coś tu mnie straszy. Dalej, gdzie jest ten bufor? Bo mi zginął, jest bufor. Temat SOFAR, czyli falownik, magazyn energii, hitbox. Bardzo fajna w temat współpracy. Falownik SOFAR 15 kW, bateria BTS 5K 10 kWh, to jest dwa moduły po 5 kWh plus głowica. No i do tego zestawu jest hitbox, którego rozgrzebuję, bo wchodzę w nowy projekt. To normalnie to tak wygląda. Już tutaj się zaczyna po prostu zabawa. Tu jest osłona, ale
Ja tutaj muszę połączyć 3 magazyny ze sobą, 3 hybrydy i zrobić kaskadę. Także już sobie pomalutku, słuchajcie, kombinuję, jak to poskładać. I tak, i tutaj mam 12 V Ah go KWH. To mamy go tutaj. I to jest całość, czyli 51,2 V w 4 bateriach. Tu chodziło o to, żeby połączyć kolejny magazyn, tak, tutaj baterie i te baterie bez balansera zewnętrznego pomiędzy bateriami, bo podobno nie dało się, nie chciało to chodzić. U mnie działa już, powiem wam, od 24.10, czyli od prawie 2 miesięcy to działa. I nie ma problemu żadnego, nic się nie rozjeżdża, a magazyn pracuje, sami jak widzicie, 13,3, 13,2, 13,3 trzyma elegancko, balanser od biedy jest i lata sobie to elegancko, plus te też się nie rozjeżdżają, nie mają opcji, ten się nie rozjeżdża, bo jest tylko jedną baterią, także bardzo fajny temat. O, tak wygląda schemat tego całego magazynu energii, czyli mamy 4, 2, 1, wszystko 51,2 V finalnie wychodzi. I słuchajcie, dalej lecimy. Go KWH, kamera termowizyjna jeszcze F2 na testy. Taki maluszek, super. Popatrzcie, to jest mój kciuk. Bardzo fajny sprzęcior, kamera. W międzyczasie jeszcze drugą stację pogodową testowałem od Wewora. Jest, ona będzie na trackerze zamontowana i będziemy mierzyć wiatr na wysokości około 7-8 metrów. Jak mi się wreszcie zachce ją zamontować. I kamera mamy i monitoring. Monitoring, czyli 4 kamery plus to pudło, ja zawsze zapomnę jak to się nazywa, to podrejestrator. Także bardzo fajny temat. Kamery do dzisiaj działają na Wi-Fi i robi to robotę bardzo, słuchajcie, bardzo pomaga. To mi tu wyskoczyło na monitorze dziwnego. O, już nie ma. Już uciekło. I tak, jeszcze mamy... Lecimy dalej. Tu list, nie koniec listy. Kurde, masakra jest. Listopad. Wjechała bateria DE 10 kWh. To jest na nowy projekt. Słuchajcie. Tutaj stoi bateria DE. Ona będzie spięta razem z tym falownikiem. Także, a ten magazyn będzie spięty z falownikiem 12 kW też od DE, który leży w pudle i czeka na nowy rok. Na nowy projekt. O, tu jest ten projekt. Słuchajcie. Tu jest projekt właśnie 3 magazynów energii osobnych i testowanie tego wszystkiego. Także projekt troszeczkę bezsensowny, bo są małe moce, ale na spokojnie. Pomalutku się też fotowoltaiki dołoży, a w zimie myślę, że będą tylko te 2 falowniki działać, a ten, że będzie naładowany, będzie wyłączony. Ja w każdej rozdzielnicy, słuchajcie, w każdej rozdzielnicy mam przełącznik agregat sieć, jak w jednej, tak w drugiej, to jest pod 6 przygotowana i tak samo już jestem przygotowany do ładowania elektryków, że tutaj mogę z 6, że tak powiem niskonapięciowy 6 kW, u góry będzie wysokonapięciowy, bo tutaj jeszcze będzie zmiana z Sofara, będzie ładowanie tym przełącznikiem agregat sieć, zmiana na ładowarkę tą jednofazową i trójfazowy wallbox 6 kW będzie sobie leciał magazynu. Znaczy z DEA 12 kW. O. To wszystko będzie, słuchajcie, na bieżąco. I tak, jeszcze grudzień został. I grudzień 2 baterie, 12 V 100 Ah tam jest i na testach 12 100 Ah mini. Tutaj fajne takie jest porównanie tych 2 baterii. Zobacz jaka jest różnica. To jest standardowe opakowanie 100 Ah, ta 140. Widzicie, tu jest 140, tu jest 100 Ah. To jest to samo opakowanie, a tu jest 100 Ah wsadzone w takiego maluszka. I to jest dosłownie bardzo duża różnica. Także mały przerywnik. No i tak jak mówiłem, jeszcze ładowarki, stacja pogodowa, ładowarki do V, to już pogubiłem się gdzieś po drodze. I tak, plany na przyszłość, słuchajcie. Rozbudowa na 3 magazyny hybrydowe, to co właśnie przed chwilą mówiłem, i testy. I będą testy właśnie, bo mnie bardzo ciekawi jak to finalnie, bo każdy różnie mówi, a ja chcę dokładnie sobie przetestować jak to jest właśnie ładowanie w taniej taryfie, w drogiej taryfie i do tego będę miał właśnie spięte te 2 magazyny.
a tego daję ja sobie 6, zostawię osobno i on będzie właśnie z tą baterią 10 i będę sobie na tym testował. Jak przyjdą już większe słońca, rozbuduję wtedy pojemność magazynów, żeby w lecie to jeszcze że tak powiem 3 hybrydy latało, a w zimie na 2. Niepotrzebnie też tego prądu nie ciągną, to 6, tylko będą sobie 2 trójfazowe latać, jeden wysoko, drugi niskonapięciowy. To też chodzi o pojemność baterii. Także będą testy. Wymiana baterii w Kangurze. Są pomalutku przymiarki. Może się uda 40-45 kWh netto, ale to musi potrwać, bo to jest z jednej strony koszty, a z drugiej organizacja tego wszystkiego. I finalnie pewnie się uda. Ale to na spokojny temat. I panele, myślę tutaj na elewację, na stodołę, bo po zmianie, słuchajcie, dachu, udało się dach wymienić, jestem bardzo z tego zadowolony. Tutaj mamy nowy dach i z tamtej strony dachu mają się pojawić też panele kiedyś w przyszłości, a tutaj ta szybko będzie rozwalona i na ścianie, tam na pionowej ścianie jeszcze myślę panele dołożyć. Panele leżą, tylko je dołożyć i pójdą tutaj stringi, mamy całą resztę, jest pod co podpiąć, także można sobie się będzie bawić, można będzie testować właśnie południowy wschód, też kąt 90 stopni, bo to będzie pionowo, także też jakie są uzyski, także przyszły rok też się bardzo ciekawie szykuje. Oczywiście ta przebudowa, rozbudowa, zobaczymy co coś przyniesie, daje tam w pudle leży. Także słuchajcie, jeszcze przy okazji, jak już ktoś dożył do końca, że tak powiem, to jak to, słuchajcie, wygląda, bo grudzień tak fajnie na końcu zaskoczył, tylko musimy, już momencik, zobaczcie, tutaj mamy, jest miesiąc, zobaczcie, w tym miesiącu 2 solar trackerów o łącznej mocy, kurde, żeby się ten hydropor, o łącznej mocy tutaj mamy 8,85 kW pika, prawie 300 kWh udało się zrobić. Dzisiaj do 300 raczej nie dojdzie, bo już mamy godzinę, którą mamy 13, także nie uda się do 300, chyba że jest lepszy, bo aktualizacja. W momencie niech sobie pomyśli chwileczkę. To może ten sobie pomyśli, a przeskoczymy na tego, albo jednego drugiego zaktualizujemy. Będzie lepiej. Dobra, lecimy jeszcze raz. Oczywiście myśli jeden i drugi. Dobra, ten już coś wymyślił. I tak, skakujemy na miesiąc. Jest. Słuchajcie, nie, 294 kWh, to jest szansa, jest tych 6 jeszcze dobić, ten do 300 jest szansa. I zobaczcie, początek i koniec miesiąca z fotowoltaiką dosyć taki owocny, nawet po 30 kWh udało się uzyskać. Niestety to na dużo się nie zdało, bo produkcja te prawie 300 kWh do zużycia 824, to jest jednak udział 76% sieci. Tutaj tego nie przeskoczymy, a tutaj sobie w drugiej wejdziemy. Mam za dużo tych instalacji tutaj. Pomieszanie z poplątaniem cintów różnych tych jak to się nazywa, tych dongli było parę i zawsze jakiś monitoring dodatkowy, a tutaj słuchajcie, jest 2,4 kW tej instalacji, właśnie o tej instalacji, i w tym miesiącu 76 kWh prawie się udało, niestety 520 zużycie, dużo elektryk jest ładowany przez tę instalację, i też dużo domu jest pod nią podłączone też, pod tą hybrydę, także tak to się wszystko zbiera. Ale powiem wam, jak się słoneczko pojawia, już przestało, to echo się później robi, jak się słoneczko pojawia, to leci fotowoltaika, lecą kolektory i zbiera się tej energii nawet w grudniu. Także tak było, tak jest, a będzie, jak będzie, zobaczymy. Także jeszcze raz z mojej strony szczęścia, zdrowia, pomyślności dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło i lecimy z tematem dalej. Niech was głowa jutro nie boli po tym Sylwestrze. Szczęścia, zdrowia.